Witam dzisiaj o poranku. Kolejne złe wieści z nieruchomości. Uważaj na to, to jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i informuję, że dzisiaj będzie to jedyny materiał na kanale, a po południu mogą się pojawić shorty. Zapraszam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Kolejne złe wieści z nieruchomości. Uważaj na to. Ten materiał będzie rozszerzeniem tego sprzed paru dni dotyczącego rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy wykres pokazuje stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, jak wyraźnie one poszły w górę, czego konsekwencją jest to w Stanach Zjednoczonych, że pierwszy raz od ponad 10 lat w ujęciu rok do roku ceny nieruchomości w 20 największych miastach w Stanach Zjednoczonych spadły, mają dynamikę ujemną. No i pytanie jest, czy to zwiastuje kryzys na rynku nieruchomości, czy będzie powielenie schematu, który był obserwowany 15 lat temu, kiedy sytuacja była bardzo podobna, tak w tym sensie, że ceny nieruchomości spadły w okolice zera, a później kontynuowały deprecjację. Pamiętamy, że wtedy sytuacja była taka, że rynki nieruchomości były bardzo silnie powiązane z instrumentami pochodnymi. Teraz sytuacja może być zdecydowanie inna, natomiast niepokoje związane z rynkiem nieruchomości i wpływem podwyżek stóp procentowych na rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych są ewidentnie widoczne. Pytanie jest też, czy bardzo podobna sytuacja nie będzie się rozwijała w innych częściach świata, w innych regionach i w innych gospodarkach. Warto być tego świadomym. No i jaka jest częściowa odpowiedź na to pytanie? Zobaczmy, jak zachowują się ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Jak widzimy, także w maju tutaj mamy ujemną dynamikę wzrostu w ujęciu rok do roku na cenach nieruchomości, więc w Wielkiej Brytanii także pierwszy raz od 2012 roku ceny nieruchomości w ujęciu rok do roku spadły, czyli rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii powiela to, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc mamy kolejne złe wieści z nieruchomości. Warto na to uważać. Naprawdę pytanie staje się coraz bardziej realne. Czy te podwyżki stóp procentowych wkrótce nie będą owocować kłopotami rynku nieruchomości? Nie tylko samymi cenami nieruchomości, ale także deweloperami czy różnymi innymi instytucjami powiązanymi z nieruchomościami, dlatego warto zwrócić na to uwagę. No i ten materiał ma sygnalizować, że kolejne złe wieści z nieruchomości dopływają na rynek. Jak na razie są moim zdaniem ignorowane, rynek to zupełnie lekceważy, ale myślę, że warto na to zwracać uwagę, ponieważ jak zobaczymy na kolejnych wykresach, w Wielkiej Brytanii ewidentnie stopy procentowe mają iść cały czas w górę i to mocniej spośród tych najważniejszych gospodarek na świecie i najpóźniej mają zacząć spadać. Ten wykres, który jest w tle pokazujący, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być nawet 3 do 4 kwartałów oddalony od obecnych poziomów, to jest dowód na to, że te kłopoty, w których jest gospodarka Wielkiej Brytanii, nasilają się i ewidentnie mamy następne dowody na to, że Brexit się po prostu Wielkiej Brytanii nie udał. Gospodarka zachowuje się wyraźnie słabiej i nie jest w stanie na razie złapać wiatru w żagle i zachowanie stóp procentowych w tym wypadku jest tego kolejnym odzwierciedleniem. Pytanie jest też takie, czy to nie będzie wpływać wkrótce na zachowanie funta brytyjskiego, ale to jest oczywiście dalsza perspektywa. Natomiast wnioski są takie, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii ma być osiągnięty dopiero na początku przyszłego roku, bądź też na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, co bardzo dobrze obrazuje ten wykres, który jest w tle, czyli implikowana stopa procentowa dla Wielkiej Brytanii i ona w tym wypadku sygnalizuje nam, że będą jeszcze 4 klasyczne podwyżki o 25 punktów bazowych w okolice nawet 5,5% mogą stopy procentowe zawędrować i ma się to stać mniej więcej
na przełomie tego i przyszłego roku, czyli w pierwszym kwartale 2024 roku stopy procentowe według rynku mają kulminować, ale te podwyżki mają mieć cały czas miejsce, a następna 22 czerwca. Dlatego też pytanie jest, czy te dalsze podwyżki, czy perspektywa, że jeszcze rok stopy procentowe pójdą w górę, będzie się przekładać na coraz gorsze wieści z nieruchomości z Wielkiej Brytanii. Dlatego też należy na to moim zdaniem bardzo zwracać uwagę. Na następnym wykresie mamy jeszcze większe potwierdzenie tych wcześniejszych słów, czyli jak zachowują się kredyty hipoteczne względem tego, co się dzieje na zaufaniu konsumentów w Wielkiej Brytanii i także te stopy kredytów na nieruchomości są na bardzo wysokich poziomach i ta tendencja raczej będzie się tutaj utrzymywać. Dlatego też uzasadnione jest pytanie, czy rynki nieruchomości w krajach strefy euro będą się zachowywały podobnie, no i czy podobnie będą się zachowywały nieruchomości w Polsce. To sytuacja jest w Polsce ewidentnie inna niż w Wielkiej Brytanii czy też w Stanach Zjednoczonych. No i nie dziwmy się głosom, które mówią o tym, żeby jak najszybciej obniżać stopy procentowe, bo jednym z uzasadnień tezy o tym, żeby szybko obniżać stopy procentowe jest to, żeby rynek nieruchomości się nie załamał, żeby nie powtórzyła się ten scenariusz sprzed 15 lat, kiedy to, co się stało na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, doprowadziło do globalnego finansowego kryzysu, no i wielkiej bessy, która przez grubo ponad 1,5 roku miała miejsce na indeksach giełdowych. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy. Natomiast kolejne złe wieści z nieruchomości stają się faktem, warto na to uważać. No i teraz lepiej wiemy, dlaczego pojawiają się głosy o tym, żeby obniżać stopy procentowe tak szybko, jak się da, jak tylko presja inflacyjna stanie się mniejsza. Dlatego też moim zdaniem uzasadnione są tezy o tym, że będziemy świadkami obniżek stóp procentowych szybciej niż wcześniej mogliśmy się spodziewać. Drodzy Państwo, no i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą zawodowi traderzy, webinar, warto się na niego zapisać. I także o tym, że szampan leje się na rynkach, o indeksach giełdowych, które wyszły na swoje wielomiesięczne maksima i co to może nam przynieść, co to może znaczyć. Zachęcam do tych materiałów podlinkowane, one są tam na dole w opisie i w komentarzu. Wróćmy teraz do tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych, ponieważ moim zdaniem warto zwrócić uwagę na wczorajszą sesję na indeksach giełdowych na Wall Street. Dlatego też, dlaczego warto na nią zwrócić uwagę? Ponieważ doszło do wyraźnego spadku indeksu Nasdaq i odbicia indeksów giełdowych od poziomów technicznych, które wyznaczają nam na indeksie Standard & Poor 20% ruch w górę od maksimów, od minimów Bessy. Ten poziom 20% odbicia jest przez inwestorów interpretowany jako początek hossy. Indeks Nasdaq jest w hossie, indeks Standard & Poor jeszcze nie jest w hossie, a będzie on, czyli te 20% odbicie będzie miało miejsce, jeżeli zakończymy sesję powyżej poziomu 4300 punktów. Jak widzimy, ten poziom wywołuje już niepokój inwestorów, tak jakby część graczy zastanawiała się, czy faktycznie dojdzie do takiego sygnału. No i taka sesja, która miała miejsce wczoraj, moim zdaniem jest ostrzeżeniem, że rynek może jednak z tych poziomów wykonać jakąś korektę spadkową. Do czasu utrzymania nad poziomem 4200 punktów na indeksie Standard & Poor te scenariusze prowzrostowe są jednak faworyzowane. Dlatego też moim zdaniem to wczorajsze zachowanie indeksu Standard & Poor jest ostrzeżeniem, ale jeszcze nie zmniejsza prawdopodobieństwa dalszych wzrostów poniżej 50%. Moim zdaniem wzrosty są bardziej prawdopodobne, jednak ostrzeżenie padło. Zobaczymy, czy dzisiaj indeksy giełdowe będą potwierdzać to zachowanie indeksu, które miało miejsce wczoraj, no i czy perspektywa spadkowa spółek technologicznych będzie mocniejsza. No i myślę, że przed nami fascynująca dzisiejsza sesja i jutrzejsza. Jeżeli bowiem doszłoby do odwrócenia tendencji spadkowej, dzisiejsza sesja przyniosłaby spadki indeksów giełdowych na Wall Street, to kształt świecy tygodniowej byłby niepokojący dla popytu i mógłby zwiastować korektę po tym, jak w przyszłym tygodniu dojdzie
do decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, a w takiej sytuacji byłoby to wyśmienite środowisko, by rozpocząć presję na to, żeby handel kontraktami o wrześniowej zapadalności przeniósł nam pozycjonowanie graczy raczej na spadki niż na wzrosty indeksów giełdowych. Dlatego też moim zdaniem to, co się wydarzyło wczoraj, jest niepokojące. Indeksy giełdowe w Azji warto także analizować, ponieważ dzisiejsze zachowanie indeksu Nikkei potwierdza to wczorajsze cofnięcie i wygląd tych świec jest też niepokojący. Natomiast na chwilę obecną jednak faworyzowane są te scenariusze prowzrostowe. Jeżeli dzisiaj w nocy indeks giełdowy w Japonii będzie kontynuował tendencję spadkową, to naprawdę kształt świecy tygodniowej może sygnalizować nam tutaj jakąś większą korektę spadkową, której jednak na razie nie sygnalizuje indeks giełdowy w Chinach, który obronił się tutaj w Hongkongu przed spadkami, nie powielił zachowania indeksu giełdowego w Japonii. Dlatego też moim zdaniem ten optymizm cały czas będzie się nasilał i inwestorzy będą uważali, że to jest tylko chwilowa korekta. Natomiast gdyby się okazało, że jednak podczas dzisiejszej sesji na Wall Street mamy spadki, to te nastroje powinny także przenieść się do Azji i jutrzejsza sesja byłaby negatywna dla indeksów na całym świecie. Nie udaje się także przejść poziomu 16 tysięcy punktów na DAX-ie. Ten poziom, jak widzimy tutaj, od praktycznie początku kwietnia jest coraz większą barierą i to, że utrzymujemy się poniżej, pokazuje nam słabość popytu na ryzyko. Wynika to przede wszystkim z zachowania euro-dolara. Jak widzimy także na wykresie cała strefa 15 650, 15 750 to jest strefa wsparcia i do czasu jej przełamania jednak scenariusze prowzrostowe są faworyzowane. Dlatego też bądźmy czujni, bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy, ale sytuacja jakoś nie wygląda ciekawie. Z danych makroekonomicznych dzisiaj moim zdaniem najbardziej ciekawe będą dane dotyczące rynku pracy, który jest badany w ujęciu tydzień do tygodnia, czyli rynek pracy zwany jobless. Te wskaźniki cotygodniowe mają barierę w okolicach 250 tysięcy i każde przełamanie tego poziomu będzie świadczyło źle o kondycji amerykańskiej gospodarki w ujęciu tygodniowym. Jako że w tym tygodniu te prognozy mają cały czas przynieść nam odczyty poniżej poziomu 250 tysięcy, więc joblessy moim zdaniem nie będą sygnalizowały jakiegoś odwrócenia tendencji, chyba że naprawdę będą zaskakujące. A jak widzimy tutaj na prognozach, tylko dwie instytucje dają w prognozach poziom większy niż 250 tysięcy, dlatego gdyby się taki odczyt pokazał, byłoby to zaskoczenie i sygnalizowałoby jakieś złe zjawiska w amerykańskiej gospodarce. Dlatego też będę wyczulony na to, co się wydarzy na joblessach dzisiaj po godzinie 14:30. Amerykańskie rentowności idą w górę, to jest też bardzo interesujące, jak teraz po załatwieniu kryzysu zadłużenia rentowności idą w górę. Rynek wie, że Amerykanie muszą sprzedać bardzo dużo teraz obligacji, i chce uzyskać za nie jak najlepszą cenę. Dlatego też ceny obligacji spadają, rentowności idą w górę, więc moim zdaniem jak już się wyczerpie zapotrzebowanie amerykańskiego skarbu na nowe obligacje, to rynek rentowności wróci do trendu spadkowego i ten spadkowy będzie bardzo silny. Natomiast na chwilę obecną po prostu wracamy do tych poziomów, które były pod koniec maja obserwowane na rynku, a amerykański dolar powinien nad tym zyskiwać. Na chwilę jednak obecną mamy konsolidację w okolicach poziomu 1,07 i tutaj nic nowego się nie dzieje. Do czasu utrzymania pod poziomem 1,08 scenariusze prospadkowe są jednak faworyzowane. Wczoraj doszło do podwyżki stóp procentowych mocniejszej niż zakładał rynek w Kanadzie, dlatego też kanadyjska waluta miała potencjał ku temu, żeby się umacniać, natomiast jesteśmy bardzo blisko wsparć i ten wykres w tle to pokazuje, że kanadyjska waluta może być teraz pod presją, dlatego też bądźmy wyczuleni i spodziewajmy się większej podwyższonej zmienności na parach związanych z Kanadą. A rynek surowcowy, tradycyjnie rentowności i amerykański dolar to jest to, co sprzyja tendencjom na cenie złota. Cena złota powinna wyraźnie spadać, jeżeli rentowności idą w górę, a amerykański dolar się umacnia. Na chwilę obecną jesteśmy
dokładniej na wsparciu w okolicach 1940 i rynek tutaj sygnalizuje nam, że jest to ważny poziom, jest to średnia na wykresie dziennym dość ważna i jej pokonanie, czyli pokonanie poziomu 1940 ma otworzyć perspektywę spadkową, dlatego też ten raport, który dzisiaj się pojawił na Bloombergu, sygnalizuje znaczenie poziomu 1940. Natomiast w tym raporcie była także informacja dotycząca tego, że według modelu cena złota powinna być w okolicach 1600 dolarów, a nie w okolicach 1950, co ma dać nam sporą premię względem tego, co się dzieje na wycenie. Natomiast moim zdaniem taka sytuacja może trwać dość długo, a rentowności amerykańskich obligacji i sama wycena amerykańskiego dolara to jest najlepszy wyznacznik tego, co może się wkrótce wydarzyć na cenie złota. Więc bądźmy także wyczuleni, inwestując na rynku surowcowym. Cena miedzi utrzymuje się nad oporami i jakoś nie potwierdza tych ostatnich słabości giełdy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast gdyby się okazało, że cena dzisiaj miedzi spada, to sytuacja w naturalny sposób zaczęłaby sprzyjać tezom o tym, że czeka nas jakaś większa korekta spadkowa na indeksach giełdowych. Na chwilę obecną do czasu utrzymania się nad wsparciami scenariusze jednak prowzrostowe są faworyzowane, a ropa naftowa nad poziomem 70 dolarów oznacza, że rynek po prostu przyzwyczaił się do tych poziomów, tworzy nową oś krótkoterminowego horyzontu i utrzymując się nad poziomem 70 dolarów raczej ma ochotę ruszyć w górę niż w dół, natomiast każdy spadek poniżej 70 będę odczytywał jako zachęta do tego, żeby dyskontować negatywne scenariusze na indeksach giełdowych. Dlatego też, jeżeli na indeksach giełdowych będą się materializowały scenariusze prospadkowe, to patrzymy na zachowanie ceny miedzi oraz ropy naftowej. Jeżeli ropa naftowa spadłaby poniżej 70 dolarów, to takie scenariusze będą jeszcze bardziej prawdopodobne i myślę, że w takiej sytuacji ryzyko posiadania krótkich pozycji na indeksach giełdowych czy też na ropie naftowej stanie się mniejsze. Bitcoin, ponieważ Bitcoin walczy cały czas o swoje ważne wsparcie, tutaj te wydarzenia mają znaczenie, chociaż ta konsolidacja, która trwa już od samego początku kwietnia, także jest dość dobrze widoczna i tutaj te przejście poziomu 25-26 tysięcy dolarów jest traktowane teraz jako taki punkt odniesienia, ponieważ każde złamanie tej strefy będzie odwracało tendencję wzrostową na spadkową, natomiast na chwilę obecną rynek traktuje ten spadek jako ruch powrotny do linii szyi wielomiesięcznej odwróconej formacji RGR i do średniej 200-sesyjnej, dlatego też ja bym jeszcze nie spisywał byków na Bitcoinie. Dlatego też uważam, że jest większe prawdopodobieństwo niż 50%, że rynek Bitcoina spróbuje ruszyć w górę niż w dół, no ale może się to wkrótce załamać, jeżeli popyt na ryzyko w skali globalnej zacznie się zmniejszać. No i już na koniec rynek krajowych aktywów. Dzisiaj giełda nie pracuje, mamy święto w Polsce. Rynek złotego wczoraj potwierdził znaczenie dolnego ograniczenia tego miesięcznego kanału spadkowego. Mamy także powrót nad poziom 4,48, a to daje potencjał ku temu, żeby jednak to wsparcie, jakąś korektę dało, ale potrzeba jakiegoś ruchu na rynku światowych aktywów, moim zdaniem przeciwko ryzyku. Jeżeli się taka korekta pojawi, zmaterializuje, to będzie szansa na jakieś odreagowanie, ruch wzrostowy na parach związanych ze złotym, ale ja generalnie spodziewam się, że aprecjacja, którą obserwujemy, czyli umocnienie krajowej waluty, krajowych aktywów, będzie trwało w średnim i w długim terminie. Dlatego jestem sceptycznie nastawiony do wszelkich teorii o tym, że złoty wkrótce czeka jakaś większa korekta wzrostowa. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Mam nadzieję, że kolejne złe wieści z nieruchomości nie będą dotyczyły rynku krajowych nieruchomości, polskich nieruchomości, ale wszystko może się wydarzyć. Natomiast myślę, że sytuacja Polski jest zdecydowanie inna niż w Stanach Zjednoczonych, czy też w Wielkiej Brytanii, czy też w Europie Zachodniej. Natomiast myślę, że warto obserwować to, co się dzieje na polskich aktywach.
I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu dotyczących sytuacji na rynkach finansowych i tego, jak to wszystko interpretować, jak to wykorzystywać. Pierwszy materiał: umysł łowcy. Jak myślą zawodowi traderzy. Warto naprawdę się zapisać na ten webinar oraz o tym, że szampan leje się na rynkach i czy te wzrosty indeksów giełdowych będą utrzymane. Przypominam, te materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a być może dzisiaj będą w trakcie dnia shorty, na które także zapraszam. Dzisiaj życzę stopy zwrotu, do zobaczenia i wszystkiego najlepszego. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.